Witam Państwa serdecznie na pierwszym nagraniu, jakie publikuję na kanale YouTube o tej samej nazwie co i profil na Facebooku, czyli Wałbrzyski Portal Historyczny, Waldenbuge Geschichtsportal. I na dzisiejszym nagraniu opowiem o temacie, który już wcześniej przedstawiłem na wykładzie, który udzieliłem w Muzeum Porcelany na koniec 25 kwietnia dokładnie 2026 roku w Wałbrzychu, a mianowicie o tramwajach w powiecie wałbrzyskim. No więc do rzeczy, drodzy Państwo. W czasie tego nagrania przedstawię następujące pytania badawcze. Dlaczego w ogóle w powiecie wałbrzyskim zbudowano sieć połączeń tramwajowych? Czy zrealizowano w pierwotnym koncepcie tych połączeń, czy realizacja planu przebiegała inaczej? Co wiemy o wałbrzyskich tramwajach do 1918 roku i w ogóle też kolejne, oczywiście okresy też będę opowiadał, ale tutaj tylko wymieniłem ten jeden okres. Czy tramwaje w powiecie wałbrzyskim były dobrym rozwiązaniem i czy powinniśmy żałować, że tramwaje w powiecie zostały zlikwidowane? No więc pierwsze zagadnienie. Dlaczego w powiecie wałbrzyskim zbudowano sieć połączeń tramwajowych? Więc żeby tak odpowiedzieć, to trzeba trochę głębiej sięgnąć i zacząć od tego, że pierwszym publicznym środkiem transportu była kolej. I ta dotarła do powiatu wałbrzyskiego w połowie XIX wieku od strony Świebodzic, a do Świebodzic została zbudowana od strony Wrocławia w 1843 roku i przedłużona została do Wałbrzycha w 1853 roku, tak? Do obecnego Śródmieścia, wtedy to był Wałbrzych, bo sąsiednie miejscowości jeszcze nie były do Wałbrzycha przyłączone i jeszcze przez jakiś czas nie będą. Przez tak naprawdę stary z 1919 była pierwsza większa miejscowość, czyli jeszcze tam zabraknie prawie 70 lat, bez paru lat, 66 lat dokładnie, tak? Chociaż już wtedy Wałbrzych miał ambicje, żeby włączać sąsiednie miejscowości. W 1854 roku jest pierwszy wniosek o włączenie Górnego Wałbrzycha, odrzucony wtedy przez powiat i przez rejęcie. No ale wracając do kolei, więc wtedy kolej dociera do Wałbrzycha i dokładnie do dworca Wałbrzych Fabryczny, to jest ta stacja, do której wtedy kolej dojeżdżała, no i 14 lat później, w 1867 roku, kolej przedłużono do Podgórza i dalej przez Boguszów do Jeleniej Góry. Oczywiście budowę rozpoczęto rok wcześniej, w 1866. Wybuchła po drodze wojna z Austrią, na chwilę to przeszkodziło w budowie, ale to na krótko tak naprawdę. Aczkolwiek kolej nie zapewniała połączeń komunikacyjnych dla wszystkich miejscowości regionu i jej pierwotny przebieg miał być inny. I teraz pokażę Państwu taki plan, to jest kopia planu, oryginał pochodzi z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim z zespołu o nazwie Akta Miasta Boguszowa. Sygnatura teczki jest 1558, nie ma w tej teczce numeracji kart, więc przynajmniej ta karta nie jest ponumerowana, więc po prostu jest brak numeru kart. Więc zobaczmy, jak ten plan wyglądał. Proszę popatrzeć, że kolej tutaj dociera do Wałbrzycha, no i dalej ona z Wałbrzycha miała jechać przez Sobięcin, też nie bezpośrednio do Boguszowa, czyli nie byłoby stacji Gotelsberg Boguszów, tylko byłaby stacja kolejowa w Starym Leśniczu, Atlesis. Tak, powiedzmy pomiędzy Atlesis a Neulesis, bo Neulesis był też gdzieś trochę na wschód. No i tu przy Starym Leśnicu byłby Zentralbachow, tak? Bo właśnie w Starym Leśnicu byłaby odnoga, która odchodziłaby na południowy wschód, stronę Jeliny Zdrój i dalej na południe do Kłodzka.
Tutaj ciągnęłaby się wzdłuż północnego grzbietu, znaczy północny grzbiet Dzikowca przez Lankwaltersdorf, czyli Unisław i dalej tą dolinką do Jedliny. No to była alternatywna trasa też, tu jest podpisana Andere Richtung, tak, czyli ta odnoga faktycznie odjeżdżałaby gdzieś tam w okolicach dworca w Wałbrzychu na południe i przebiegała, no faktycznie już w okolicy Podgórza, tutaj Wittersbach, Plani, w stronę też na Charlottenburg, czyli Jedlina z dalej na południe w stronę na Kłodzko. Tu jest zaznaczony nawet tunel pod górą, tak więc no ta trasa byłaby łatwiejsza w sumie, ta co odbijałaby od strony Atlas czy Starego Leśnieńca, bo to nie wymagałoby kopania tuneli. No i też wyobraźmy sobie, jakby to powstało, a wiadomo, jak kolej wpływała na rozwój obszarów, jakby wyglądała okolica Starego Leśnieńca, Boguszowa, tak, to byłaby wielka metropolia wtedy. Także fakt, że tej kolei nie zbudowano w takim kształcie, no na tym stracił cały główny rejon tak naprawdę. I to będzie też miało wpływ na to, jak no, w przyszłości rozwijają się te tereny, tak jak rozwinie, coś mówi po polsku, przepraszam, jak będzie ewoluować rozwój powiatu wałbrzyskiego w całości, tak, a to o tym jeszcze wspomnę później. No ostatecznie wiem, jak ta kolej przebiegała, tak, że ona tutaj od Wałbrzycha odbijała na Littersbach, czyli Podgórze po wojnie Dziedzichów, że jakiś moment takim półkola tutaj szła, no dlatego, że i dalej przez ten górzysty teren w stronę Fellhammer, który Fellhammer ma być ominięty tego typu planu przez kolej. Ostatecznie tutaj szła kolej, tutaj musiano przebić tunel tak pod górą Brzezinką. No i dalej już do Boguszowa, nie do Starego Świeckiego, do Boguszowa miała ta kolej przebiegać. Także taki był plan, no nie zrealizowano tego pierwotnego planu i to będzie miało wpływ właśnie na to, że dwa duże ośrodki i Helmsdorf się dość szybko też mocno rozwinął i Gotesberg, drugie miasto powiatu, nie będzie miało dogodnego połączenia z największym powiatowym miastem, czyli Waldeburgiem, Wałbrzychem. I to wpłynie między innymi na to, że te połączenia tramwajowe w przyszłości będą potrzebne, bo kolej biegła no tak naprawdę peryferiami. No ale wracając do prezentacji, powiększę ją. Idźmy dalej. Więc po tym, jak rozwija się kolej, to także rozwijały się środki transportu publicznego, takie niekolejowe. Czyli no, wcześniej już były tramwaje konne, później powstały tramwaje gazowe, no i rozwinęły się także tramwaje elektryczne. Pierwszy tramwaj elektryczny powstał w 1879 roku. Tak, jednocześnie w Wałbrzychu w tym powiecie rozwijał się bujnie przemysł, a pracujący w nim ludzie musieli bardzo często pokonywać dość znaczące odcinki pieszo, tak, ponieważ spora część ludzi, czy to pracowała w Wałbrzychu, dochodziła do Wałbrzycha z innych miejscowości, czy z Wałbrzycha musiała wędrować też do sąsiednich miejscowości, więc to wydłużało czas pracy. I to był problem. I ten problem był zauważalny przez te zakłady pracy, tak. No więc teraz kolejne zagadnienie. Czy zrealizowano pierwotną koncepcję tych połączeń, czy realizacja planu przebiegała inaczej? Więc w ogóle jakie były pierwsze koncepcje połączeń tramwajowych? Więc było ich kilka i one już zaczęły wypływać w głowach lokalnych decydentów w latach 90. XIX wieku, przynajmniej tak, według tego co ja wiem, oczywiście to trzeba jeszcze spójną referendum zrobić w tym zakresie, ale tak na ten moment tyle mogę powiedzieć. Pierwotne koncepcje zakładały, że to będzie transport przede wszystkim towarów, transport ludzi traktowano marginalnie. Uznawano, że w Wałbrzychu ludzie po prostu są i w ogóle w regionie ludzie są zbyt biedni, żeby się pozwalać na przejazd tramwajami. Więc zakładano, że to będzie głównie przewóz tramwajów, tak?
No i pierwsza z koncepcji zakładała, że to będzie tramwaj gazowy, czyli napędzany gazem. Takie tramwaje jeździły między innymi w Jeleniej Górze, też w innych miastach niemieckich. W Lipsku były tramwaje gazowe. Aczkolwiek no, w momencie, kiedy zaczęły się te koncepcje już budowy połączeń tramwajowych w Wałbrzychu, w Królowa-Zykłowach, no to stwierdzono, że tramwaje gazowe są już wycofywane z wielu miejscowości, bo są już po prostu przestarzałe. Więc nie należy ich z tego względu wprowadzać, bo nie, i tak trzeba będzie je zamienić na coś nowocześniejszego. No i w ten sposób powstał projekt Szpitala. W 1895 roku w Niemczech weszło prawo zakazujące używania tramwajów do przewozu towarów, co spowodowało, że tramwaje w naszym regionie mogły przewozić tylko pasażerów, tak, co było wbrew tym pierwotnym założeniom. No i właśnie rok później, w 1896 roku powstał projekt dyrektora huty Georga Szpitala, który przewidywał budowę połączeń tramwajowych, ale wraz z nimi też i elektrowni, która produkowałaby tani prąd, tak, bo na prąd byłyby napędzane tramwaje elektryczne. No i dzięki temu przedsięwzięcie miało być rentowne, ponieważ tani prąd oznaczał tańsze tramwaje, no a także przedsiębiorstwo byłoby bardziej rentowne, ponieważ nie tylko napędzałoby tramwaje, ale też dostarczałoby prąd do Wałbrzycha i sąsiednich miejscowości, a nawet nie sąsiednich, bo poza powiatem wałbrzyskim też ten prąd był, jak już wiemy, później dostarczany. No i ten plan został zrealizowany. Realizację rozpoczęto od powołania spółki akcyjnej o nazwie Niederschlesische Elektrizitäts- und Kleinbahn-Aktiengesellschaft, czyli tak na polski tłumacząc Dolnośląska Spółka Akcyjna Elektryfikacji Kolei Wąskodrogowej. Ona powstała 6 lipca 1896 roku. Budowa połączeń tramwajowych miała się rozpocząć już w 1896 roku, aczkolwiek rozmowy z zarządem prowincji opóźniały się, ponieważ ten opóźniał przyznanie licencji. Nadchodziło licencję na używanie dróg, tak, bo to tą licencję miał przyznać właśnie tej nowej spółce, Neukakowi, tak, bo tę nową spółkę w ogóle będę nazywał Neukak, tak ona pojawia się w dokumencie, nie będę używał pełnej nazwy, po prostu będę mówił Neukak. Umowa została podpisana ostatecznie 6 i 9 stycznia 1897 roku, znaczy to obie strony, zarząd bodajże podpisał 6, ale 9 stycznia. No i ta umowa regulowała przebieg trasy połączeń tramwajowych, ona regulowała, że to będzie połączenie jednotorowe, tak, to już od początku tak funkcjonowało, ponieważ ulice były zbyt wąskie, więc tam można było puścić tylko jeden tor z mijankami oczywiście, tak żeby co jakiś czas te tramwaje mogły się mijać. No, regulowała też warunki używania dróg, po których przebiegała ta trasa, ustanawiała także monopol Neukirch na 50 lat. Ten most będzie po jakimś czasie przedłużony na 100 lat. Także to mocno zaciąży na przyszłości połączeń komunikacyjnych w całym regionie. No ale do tego wrócimy jeszcze później. A tymczasem zobaczmy, jak miała przebiegać pierwotnie ta linia tramwajowa. Tutaj załączyłem też plan, którego oryginał znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Wrocławiu, w całym Wrocławiu, nie w Kamieniu, w zespole Rejencja Wrocławska, sygnatura 1.2082 i na karcie 58. No więc zobaczmy. Ten pierwotny plan był oznaczony kolorem niebieskim. I tutaj punkt 0 jest oznaczony w Sowiecinie. Sowiecina linia miała być dzisiejszą ulicą Armii, II Armii, czyli tam wtedy to była ulica Weinsteinerstraße, czyli ulica Białokamińska. Szkoda, że się nie zdecydowano na przywrócenie tych w sumie ładnych przedwojennych ulic, bo one nie mają nic wspólnego z żadnym nazizmem, ani z żadną ideologią, więc nie mówię, a ulica II Armii ma trochę związek z ideologią, bo to druga armia Ludowego Wojska Polskiego, no ale już mniejsza o to, taka dygresja. Z Białokamienia ta trasa biegła dalej do Szczawna i w Szczawnie nie kończyła się tylko, znaczy nie miała się kończyć, tylko miała biec
tutaj w stronę Szczawienka, czyli Niedersalzbrunn, omijała dworzec, bo dworzec jest tutaj. Ona omijała dworzec i szła do Szczawienka i w Szczawienku zakręcała na Pieskową Górę, która wtedy była częścią Szczawna, trzeba o tym pamiętać. I z Pieskowej Góry biegła do Starego Zdroju, ze Starego Zdroju na Vierhojerplatz, czy na Plac Grunwaldzki dzisiejszy. No i stąd już przez ulicę Limanowskiego i Gotesberger Straße, czyli dzisiejszą 1 maja do Femicina, tak? Także to była taka pętla klasyczna. Wiemy, że tutaj na czerwone jest oznaczone, co ostatecznie zbudowano, tak? Czyli linia przebiegała tutaj przez Sobięcin, ale nie skręcała na Biały Kamień, tylko na Biały Kamień leciała bezpośrednio z Placu Grunwaldzkiego i kończyła się w Szczawnie, nie była dalej przedłużona, no a tutaj z tej strony dochodziła do Szczawienka. No i zbudowano też połączenie do Podgórza. Także pierwotny plan nie został wprowadzony. Nie dotarły do dokumentów, dlaczego na przykład tutaj nie zbudowano tego odcinka, ale należy domniemać, że to chodziło o to, że ten teren był dość stromy. No chyba, że to się jeszcze wchodziło w grę, ale nie widziałem jeszcze dokumentów, które by to tłumaczyły. Zbudowano tędy. Ta trasa jest mniej stroma i zapewne stwierdzono, że tędy będzie łatwiej temu tramwajowi jeździć. No nie zrealizowano też tego połączenia tutaj do Szczawienka, chociaż były takie plany jeszcze w latach 20., ale nie udało się tego wykonać. No więc wracając do prezentacji. No jak przebiegała budowa linii tramwajowej. Więc ona zaczęła się roczne opóźnienie, bo jesienią 1897 roku. No i przy budowie tej pierwszej nitki, można powiedzieć, napotkano różne trudności. Przede wszystkim tory tramwajowe przecinały się w 2 miejscach starymi kolejowymi biegącymi z kopalń. Ruch na drodze w Szczawieńku wynosił 200 wozów na godzinę, a tramwaj zabierał część jezdni, więc to jeszcze bardziej zacieśniało tą powierzchnię, po której te wozy mogły jeździć, więc to de facto utrudniało. No i też w latach 1897-98 panowała bardzo surowa zima, która też opóźniła budowę linii. Dlatego pierwsze połączenie prowadzące ze Szczawienka przez Plac Grunwaldzki do wiaduktu kolejowego w Sowiecinie zostało oddane do użytku dopiero 12 września 1898 roku. Trochę się obawiano, jaka będzie frekwencja dużo ludzi. No ale te obawy okazały się nieuzasadnione, przyszło dużo ludzi, ludzie byli zainteresowani tym tramwajem i mimo, że przejazd tramwajem kosztował 15 feników, to frekwencja tak dopisała. Tutaj dołączyła na tej stronie skany artykułów, które publikowałem w Sudetach o budowie pierwszej linii tramwajowej w powiecie wałbrzyskim. Gdyby ktoś chciał sięgnąć do oryginału, to jest wydanie z sierpnia 2012 roku. Tutaj szczegółowo opisuje wiele faktów dotyczących właśnie tej budowy, bo tego wszystkiego teraz nie wymieniam. Można sobie przeczytać nawet powiększę, bo może było widać zobaczyć na tym ekranie. Natomiast kolejny punkt programu, to co wiemy o tramwajach w Wałbrzychu do 1918 roku, czyli do końca I wojny światowej. To taki pierwszy, można powiedzieć, okres dość bujnego rozwoju tramwajów wałbrzyskich, w ogóle też Chicago, więc warto ten okres opisać. Co my wiemy o tych tramwajach z tego okresu, więc one funkcjonowały, zmniejszę i tak kliknę. Znaczy one kursowały w tym pierwszym okresie już wtedy, co 15 minut, tak, tramwajem kursowały i one będą w tym czasu z taką frekwencją kursować w zasadzie do zakończenia wojny tak naprawdę. No dobra, do zakończenia wojny tylko dla 30, bo do tego okresu sprawdzałem rozkłady jazdy. Tramwaje nie miały wtedy numeracji, tylko miały różne oświetlenie. Tak, jeżeli tramwaj jechał po ciemku, żeby człowiek wiedział,
dokąd ten tramwaj jedzie, to one miały różne oświetlenie z boku, tak? Więc na Szczawienko jechał tramwaj z brązowym oświetleniem, na Sobięci z białym, na Podgórze z zielonym, a do Placu Grunwaldzkiego te tramwaje co wracały, to było oświetlone na czerwono. No i czas przejazdu, jeszcze warto tutaj wspomnieć. Czas przejazdu ze Szczawienka na Plac Grunwaldzki wynosi 26 minut, z Placu Grunwaldzkiego na Sobięci 19 minut, z Placu Grunwaldzkiego na Podgórze 25 minut. Więc jak sobie pomyślimy, ten odcinek Szczawienko-Sobięci to tramwaj pokonywał w minut 45. Trochę to trwało, ale nie jest aż taki długi odcinek. Tramwaj jeździły powoli, z tego co widać. No i też warto zauważyć, że szybkość tych połączeń nie zwiększy się nawet pomimo postępu technicznego, bo to nie tylko wolne tramwaje powodowały z początku, że one tak powoli jeździły, ale też uwarunkowania terenowe. No i fakt, że ta kolej była jednotorowa i tramwaje musiały się mijać, więc ale po prostu nie mogę powiedzieć. Pierwotnie one jeździły z prędkością 8 do 16 km na godzinę. Bardzo powoli. No ale to i tak wtedy był postęp, bo ludzie nie musieli chodzić pieszo do pracy, czy na zakupy, czy do czegokolwiek te tramwaje były wtedy potrzebne. Tak? I tu też są dwa artykuły na temat, to jest druga strona, na temat tego, jak funkcjonowały te tramwaje w pierwszym okresie do 1902 roku. Zamieściłem też tutaj wtedy w tym tekście rozkład jazdy, właśnie ten pierwszy. Znaczy nie pierwszy, bo ono było z 1902 roku aż do odwołania. Zobaczmy, tutaj był dyrektorem wtedy niejaki Fetke, dyrektorem Neukak. No tu opisuje też, jakie były ceny biletów, tak, właśnie czym definiowano. Pierwotnie definiowano według kilometrów, nie według odcinków, czyli tam od kilometra do 3 kilometrów było 10 pfenigów, później od 3 do 5 było 15 pfenigów, od 5 do 7 20 i tak co 2 kilometry stawka wzrastała o 5 pfenigów. Więc polecam lekturę, tutaj powiększam celowo, żeby można było wyraźniej przeczytać te teksty. To są oczywiście skany. To jest tekst opublikowany w Wstydach w 2012 roku, we wrześniu dokładnie, tak jakby ktoś chciał sięgnąć do oryginału. No przejdźmy dalej. Jaka była rentowność? No i tak, to też tutaj załączyłem dokument, który jest w oryginale w zbiorach Archiwum Państwowego w Wrocławiu, w zespole rejentnie wrocławskiej, w sygnaturze rzymskiej 1,9525, karta 790. To jest teczka poświęcona konkretnie właśnie tramwajom w Wałbrzychu w tym pierwszym okresie. No i tu mamy właśnie, jak przedstawia się rentowność. Taki dokument, który opisuje, czy podaje takie dane statystyczne odnośnie Neukak i przewozów tramwajowych od początku, czyli od 1898 roku do 1921 roku. To jest ważny okres, bo możemy zobaczyć właśnie tutaj bardzo ciekawe informacje odnośnie do tej drugiej kolumnie. Mamy napisane, ile osób przewieziono, ile wozokilometrów, czyli wagę kilometrem te tramwaje przebyły i teraz jakie były dochody z tytułu przewozów tramwajowych, jakie były wydatki. Tak? To są bardzo ciekawe informacje i zobaczmy, że ta liczba przewożonych osób ona stale rosła. W pierwszym roku ta liczba wyniosła 1 355 593 osoby. W kolejnym roku wzrosła o 1 milion w zasadzie, nie? Do 2 370 niemalże. No i tak stale rosła. No, rosła, proszę zobaczyć, na samym końcu tej tabeli mamy już liczbę 10 milionów. Tu jest lekki spadek, ale 10 milionów 279 tysięcy to jest liczba z tego, można powiedzieć, pierwszego powojennego roku, 1919-1920. No też liczba kilometrów rosła, proszę zobaczyć, pierwszy rok to jest 474 tysiące, już w drugim jest niemalże podwojony. No i tak rośnie aż do 1 600 000, zobaczmy, w tym ostatnim roku, 1920-21. 1 605 788 km. Więc nie było problemu z liczbą przewożonych pasażerów, nie było problemu z liczbą pokonywanych kilometrów. Dochody też pierwotnie były na odpowiednim poziomie, no bo zobaczmy, że dochód wyniósł w pierwszym roku 151
tysięcy marek, wydatki 118. Tylko w drugim roku jest małe wahnięcie, niewielki deficyt, a to malutki dosłownie, o 1000 marek, 237 tysięcy versus 238 tysięcy, więc dochód na jeden wozokilometr wtedy wypadł 30 marek, a wydatki 30,2, tak, czyli 20 feników. Więc niemalże tak samo. No ale w kolejnych latach to już rosło, tak? Zobaczmy, że na przykład w roku 1912-13 mamy 621 tysięcy marek dochodu i 364 tysiące marek wydatku, więc to było bardzo rentowne przedsiębiorstwo. Dopiero, znaczy rok 14, wybuch wojny, rok 14-15 przynosi spadek dochodów, ale też i spadek wydatków. Także wtedy też to nie jest problem. Problem się pojawia w roku 1919, bo tu już jest ten dochód mniejszy niż wydatki, chociaż ta różnica nie jest tak duża. Dopiero w roku 1920-2021 dochody wyniosły 6 388 tysięcy, a wydatki były o milion wyższe. Wyniosły 7 444 tysiące. No tu widzimy też, że te cyfry rosną, to było związane z tą inflacją. Gdybyśmy tu widzieli dane z kolejnych lat, to też były te cyfry wyższe, no to inflacja szalała, dopiero tam w okolicach połowy lat 20. dokonano tej reformy walutowej i te miary spadły, no ale dochodowość też spadła w tym okresie, także jak popadł po prostu w tarapat finansowy. To dopiero przed pierwszą wojną światową był bardzo dochodowym przedsiębiorstwem, także te prognozy szpitala z okresu zakładania no okazały się po prostu trafne. Wróćmy do prezentacji, drodzy Państwo. W kolejnych latach po wybudowaniu tej pierwszej linii tramwajowej ze Szczawienka do Samiecina otwierano kolejne. Pół roku po otwarciu pierwszej linii, 26 marca 1899 roku otwarto linię z Placu Grunwaldzkiego do dworca kolejowego w Podgórzu. Natomiast 14 września 1907 roku otwarto połączenie z Placu Grunwaldzkiego do Czarna-Zdroju. 10 sierpnia 1909 roku linia tramwajowa w Semiecinie została przedłużona do Placu Marii Darowskiej, tak mniej więcej dziś o kilometr trasy przedłużono. No i to było przedłużenie, które powodowało, że ta linia zbliżyła się już mocno w stronę Boguszowa. W latach 1908-1914 jak planowała, to była spółka jak planowała budowę połączenia tramwajowego do Boguszowa i ewentualnie do Gorc. Tutaj zamieszczę link do prezentacji, do strony, gdzie jest wersja elektroniczna tekstu, w którym opisuje w szczegółach ten projekt. Nie, chodziło mi o treść, ten spis treści. O, jest tutaj, od razu się włączyło, patrzcie. To jest też tekst z 2012 roku, opublikowany w kwartalniku Sztyczny Sobótka. Polecam wejść sobie, dam w opisie do tego filmu, dam link, gdyby ktoś chciał poczytać. To oczywiście opisuje szerokie tło tego, nie tylko sam projekt, ale sam projekt też dość szczegółowo opisałem, dlaczego w ogóle to planowano. Pisałem właśnie o remoncie tego tunelu między Podgórzem a Wałbrzechem, bo to też Akuźnicami, przepraszam, to też była jedna z przyczyn, tam ten tunel zablokował w ogóle tą linię, tam pociągi kursowały tylko na tej trasie tam przez Szczawno i Białekami, to też powodowało, że do Wałbrzycha w ogóle się nie dało dojechać tak naprawdę z Boguszowa. No ale była też konkurencyjna linia, która miała prowadzić w Szczawnie do dworca kolejowego, a jak nie był w stanie dwóch linii naraz zbudować, także było trochę problemów. Ta linia miała dojeżdżać z Samiecina do rynku w Boguszowie i też planowano tą nitkę przedłużyć do dworca w Boguszowie. Też były 4 tak naprawdę trasy projektowane.
Jedna miała biec ulicą Kosteckiego, tam w górę do Boguszowa i przez dzisiejsze osiedle krakowskie, które jeszcze wtedy nie istniało oczywiście, ale tamtym terenem miała być i już dalej drogą wojewódzką 367 obecną, tak to przez Góry Sowieci miała być do rynku. Druga, chyba najbardziej też brana pod uwagę była trasa przez obecne serpentyny, te obecnie remontowane, to się wtedy nazywało Weinkellertal. E, no, najbardziej prawdopodobnie miała być ta trasa przez ulicę Kosteckiego, ponieważ ona prowadziła koło kopalni, a z Bogszowa dużo górników wjeżdżało do Sowiecina i gdzieś tu też podałem te liczby, ilu tych górników jeździło, ale chyba nie znajdę teraz, a to było całkiem sporo, kilka tysięcy osób łącznie z Górnego Sowiecina i z Boguszowa dojeżdżało do pracy w Sowiecinie, w kopalni w Sowiecinie, no ale ten projekt się nie doczekał w końcu realizacji. O tu podałem liczbę, że 825 górników z Boguszowa, a 460 z Górnego Sowiecina miało dojeżdżać do pracy w Sowiecinie. To miało być uzasadnienie, dlaczego ta linia powinna biec właśnie przez Kosteckiego. No, nie doczekała się tej trasy realizacji, ponieważ ze względu na warunki terenowe i ze względu na trudności finansowe, ta linia ma kosztować 600 tysięcy marek tylko do Boguszowa. Nie, myślano o Gorcach, ale to w późniejszym okresie, jak już by się udało tę linię do Boguszowa zbudować. Ona była na tyle realna, że zrobiono już tam wtedy pomiary terenowe. Tam był ten cały dyrektor NKK w Boguszowie i robiono takie rozmowy z mieszkańcami wchodu do Projekt Aders i przy historycznym rynku, przy dzisiejszym Placu Odrodzenia był ten hotel. Tam doszło do spotkania, na którym omawiano, gdzie ta trasa ma biec i tam ma kosztować przejazd. Tak zwykło to miało kosztować, wydaje się teraz prawda jeszcze, ale chyba 20 pfenigów miało kosztować z rynku. Już tego podgadać, ale chyba tak to wyglądało. Tak, 20 pfenigów. A z dworca kolejowego w Boguszowie do Marienkrisie, czyli kościółka maryjnego w centrum Wałbrzycha miała kosztować 25 pfenigów. Także w najdłuższym wariancie miał kosztować 25 pfenigów. Bilet tygodniowy dla pracowników kosztowałby 80 pfenigów. Także takie były plany. Nie doczekały się realizacji. Myślę, że finalnie może iść dobrze, bo nie byłaby to bezpieczna trasa moim zdaniem. Ze względu na stromy teren, ze względu na te doświadczenia, jakie później tramwaje wałbrzyskie zdobyły na tej trasie z Nowego Miasta, na tej serpentynie, tam często były wypadki. Czy też na tym odcinku, który prowadził do dworca e, Dittersbach, czyli na Podgórzu, tam też było dużo wypadków, bo właśnie stromy teren. No, ta stroma góra z Boguszowa była jeszcze dłuższa, więc zimą czy jakąś mokrą, deszczową pogodą, to aż trasę pomyśleć, jakby ten tramwaj zjeżdżał w dół, to tam było po prostu bardzo niebezpiecznie. Jedynym efektem tego projektu było zbudowanie linii tramwajowej przez rynek Wałbrzychu tak naprawdę. I to nastąpiło we wrześniu 1913 roku. Wcześniej tramwaj jeździł przez ulicę Limanowskiego. Także teraz wtedy zmieniono. Też wtedy planowano przy okazji rozbudowę tej linii tramwajowej do dworca w Wałbrzychu. Nie wspomniano, o który dworzec chodzi, ale pisano, że tam ona miała być ulicą Matejki i Moniuszki, czyli zakładam, że gdzieś w stronę dworca fabrycznego. Były też plany budowy linii tramwajowej, przepraszam, z dworca kolejowego w Starym Zdroju do Nowego Miasta, a do dworca kolejowego w Szczarnie Zdroju dalej do Szczawienka, to pierwotne plany chciano realizować. No i z rynku Wałbrzychu przez Rusinową do Rudzic-Morowic. Większość tych planów nie zrealizowano i wiemy, zbudowano tylko w latach 20. linię do Nowego Miasta i potem do Rusinowej, a to do tego jeszcze przejdę później. No i teraz wałbrzyskie tramwaje w latach 1918-45. Jak one funkcjonowały? Po wojnie przegranej przez Niemcy w I wojnie światowej Niemcy popadły w kryzys. Całe Niemcy dotyczyło także Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego, no i też przedsiębiorstwa Mekak. Mekak został przejęty przez przedsiębiorstwo nazwane
Elektriciteitswerk w Schlesien, czyli można powiedzieć Zakłady Elektryczne Śląsk. W skrócie nazywane EWS i tak będę się później tym skrótem posługiwał. Gdzieś w połowie lat 20. najprawdopodobniej w 24 roku, ale jeszcze nie dotarłem do dokumentów, które by to potwierdzały, a z drugiej strony widziałem w różnych publikacjach różne daty, więc nie chcę tutaj też więcej robić bigos z tymi latami. Po prostu mówmy się o latach, w połowie lat 20. to nastąpiło. No, po przejęciu przez EWS udało się rozbudować linię do Nowego Miasta. To nastąpiło 16 listopada 1926 roku. Ta linia prowadziła z rynku przez Plac Tuwima, ówczesny Zielony Plac, do Nowego Miasta. Chciano bezpośrednio zabudować jeszcze gminie do Rusinowie, ale okazało się, że na to nie ma środków po prostu i te plany zrealizowano dopiero w roku 1933, na sam koniec, już po zdobyciu władzy przez nazistów. Chociaż, jak już wspomniałem, te plany były starsze niż rządy nazistów. W 1927 roku było pytanie Zestawia Wałbrzycha, czy nastąpi rozbudowa tej linii do Rusinowej. Ona była wielce oczekiwana. Wtedy ona otwierała niemalże drogę dla turystów do tych wschodnich części powiatu, tam w okolicy właśnie Zamku Grodno, tego jeziora, które tam było u stóp, także w stronę Górsowic, także to było mocno pożądane połączenie, no ale trzeba poczekać parę lat. W ramach projektu tworzenia Wielkiego Wałbrzycha planowano kolejne połączenia tramwajowe, głównie w północnej części regionu. Projekt Wielkiego Wałbrzycha też opisałem, to jest link do tego artykułu z Nowej Kronicy Wałbrzyskiej w tomie 8 i pokażę Państwu, gdzie dokładnie jest ten tekst. To była strona, teraz bodajże 58. A nie, przepraszam, 112 będzie w takim. A nie, przepraszam, nie, tak, 59 to jest. Tam dwa teksty moje opublikowałem. Oczywiście polecam lekturę całego 8 tomu. Jest bardzo ciekawa. Zawartość jest bardzo ciekawa. No tutaj. Także tu bardzo szeroko opisuję całe tło, jak doszło do powstania tej koncepcji, jak ona była realizowana i jak się finalnie zakończyła. No jest też trochę wstawek o tramwajach. Połączenie komunikacyjne było tyle ważne, że w ramach projektu Wielkiego Wałbrzycha właśnie planowano rozbudowę tych połączeń w tej wielkiej gminie. Ona miała wyglądać mniej więcej tak jak dzisiejszy Wałbrzych. Tu może planowano tylko połączenie Szczawna, co finalnie nastąpiło, ale to już wtedy też był spór o to, czy Szczawno, czy Szczawienko, czy Zajtydorf, czyli Pomiatowa, czy one mają należeć. To było kilka wariantów tych granic. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, to proszę zobaczyć, że są takie czerwone linie z czerwonych kropek zrobione, to właśnie to są te planowane połączenia tramwajowe. Jedne z nich było przedłużenie już tutaj przez dworzec kolejowy w Szczawnie dalej do Szczawienka, linii tramwajowej. Miała być linia tramwajowa, która miała być bezpośrednio ze Szczawia na Piaskową, tutaj tą trasą, i też miała być linia tramwajowa tutaj do Zajtendorf, czy do Pomiatowej. Pomiatowa miała być na nową dzielnicę mieszkaniową Wałbrzycha. Tam planowano zbudować sporo osiedle na ponad 20 000 mieszkańców. Więc stąd te plany. Tu też widać, że była planowana magistrala kolejowa, czyli odnoga linii kolejowej właśnie do Zajtendorf. Tak właśnie po to, żeby ułatwić mieszkańcom tej planowanej dzielnicy komunikację. No przy tej okazji też wyszły braki komunikacyjne z Boguszowem, bo Boguszów nadal był drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim w powiecie. Tych ośrodków miejskich też to było mało, bo miastami w powiecie w tym regionie były tylko Boguszów, Wałbrzych i Mieroszów, tak. Były miejscowości, które już przerosły Boguszów, na przykład Sobięcin czy Podgórze były porównywalne albo większe, ale no nadal były wsiami, że tak. I wtedy niechętnie przyznawano prawa miejskie, bo się obawiano, że te miejscowości się podłączają po prostu od powiatu. Z tego względu, no to taka w sumie głupota trochę niemiecka, ale tak wtedy robiono. Zresztą Niederherdorf i Dolny Sobięcin, dzisiejszy Sobięcin, wnioskował o przyznanie praw miejskich w latach 20.
zostało odrzucone już ze wspomnianych przeze mnie powodów. Natomiast sam Boguszów, no wtedy zaczął się na nowo domagać połączenia tramwajowego z Wałbrzychem. MWS powiedział, no oczywiście możemy usiąść do stołu i rozmawiać, tylko że wtedy no, wyszła sprawa znowu finansów, tak? Boguszów był zbyt ubogi, żeby wesprzeć taki projekt. No, a AWS sam nie był skłonny, czy nie był w stanie samodzielnie sfinansować takie połączenie tramwajowe. Zresztą wtedy Bogusz już rozwijał komunikację omnibusową i to też był jeden z argumentów, żeby tego tramwaju do Boguszowa nie budować. A wtedy też wyszły plany przesiedlenia górników z Boguszowa do tej kotliny wałbrzyskiej, to się wtedy nazywało Kenrewier, czyli takie centrum regionu wałbrzyskiego, najbardziej uprzemysłowione, najbardziej skomunalizowane, można powiedzieć, z najlepszą infrastrukturą właśnie komunikacyjną, tramwaje były i wodociągową. To był taki plan, żeby tych górników tam przesiedlić, żeby oni mieli bliżej do pracy, ponieważ kopalnia Boguszowa jest zamknięta i wielu górników przeniesiono do pracy w Sowiecinie, ale tam musieli chodzić pieszo. I faktycznie te plany zaczęto realizować, ale one zyskały wsparcia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Prus, nie Rzeszy, tylko Prus i projekt upadł, ale niektóre gminy, już takie jak Dolny Sowięci, czy Podgórze, czy sam Wałbrzych, czy Białkamy już zaczęły szykować tereny pod budowę nowych właśnie tych górników z Boguszowa i no tylko brak wsparcia z Berlina spowodował, że to nie zostało zrealizowane. Boguszów bardzo się tego obawiał, no bo gdyby to zostało zrealizowane, to Boguszów by się zwinął do rozmiarów niewielkiej, nieznaczącej miejscowości, bo tam 90% mieszkańców byli górnicy i ich rodziny. By takich przesiedlić, no to Boguszów stałby się mało znaczącą mieścinką, a może nawet i wioseczką, kto wie. To tak a propos tego, jakie były skutki tego, że tam przy Nowym Lesieńcu, Starym Lesieńcu nie zbudowano tego dworca centralnego, o którym mówiłem na początku, nie? Jaką stratę się potoczyło, że te peryferia po prostu stawały się takimi mało znaczącymi mieścinami, można powiedzieć, nie? Albo wioskami. To nawet osiedle krakowskie, które zbudowano w latach 30., było budowane przez Dolny Sowieci tak w ogóle. I Sowieci był tak ambitny, że wodociągi ciągnął przez te góry, zamiast, chociaż Boguszów oferował, żeby zbudować wodociąg z Boguszowa, bo mniejszy spadek terenu i łatwiej wodę pod odpowiednie ciśnienie doprowadzić. Sowieci się na to nie zgodził i do dzisiaj zresztą kanalizacja jest z osiedla krakowskiego prowadzona z Wałbrzycha. To jest właśnie skutek tego, ale do czego dąży to, że Boguszów wtedy właśnie się bardzo pogniewał na Dolne Sowieci, stwierdzając, że ta inwestycja, taki sposób prowadzenia wodociągów jest ewidentnym dowodem, że Boguszów jest na siłę wypychany z regionu wałbrzyskiego. Chociaż obiecano mu, że ta linia tramwajowa będzie, tak burmistrz Boguszowa twierdził, że na początku jak linii nie budowano, że była obietnica, że ta linia będzie dociągnięta też do Boguszowa. No ta obietnica nie zostanie nigdy zrealizowana. No, powróćmy do naszej prezentacji. Rozgadałem się trochę. Więc no, rozbudowa tej linii tramwajowej do Rusinowej postawiła już te tramwaje w szczytowym okresie rozwoju i tak naprawdę już dalej tych linii rozbudowano. Gdyby rozbudowano te linie, które tam gdzieś znalazłem w różnych dokumentach, to łączna długość tych niezrealizowanych połączeń wynosiła 15 km, więc gdyby zrealizowano to linia połączeń tramwajowych, znaczy długość połączeń tramwajowych wynosiłaby 39 km, około 39 km, no bo to, co zbudowano, miało 24 km. I teraz popatrzmy na ten plan. To, co jest na żółto, to są te niezrealizowane. Czyli mamy linię do Boguszowa, tutaj tą ze Szczawna, przez Wodę Szczawnie do Szczawienka, ze Szczawna na Piaskową Górę, tutaj gdzieś z okolic Starego Zdroju czy Piaskowej Góry do Poniatowej, no i to połączenie łączące Stary Zdrój z Nowym Miastem. Tak, to były te niezrealizowane, których trasy no gdzieś widziałem i potwierdziłem dokument. Oczywiście też miała być ta linia
stolicą Moniuszkę gdzieś miała być, ale nie wiem do końca gdzie, więc się nie zaznaczyłem. Tam wspomniałem gdzieś tam Łużycy, no a to nie wiem którędy, więc po prostu nie zaznaczałem. Nawet nie wiem, czy to jakieś nie były mrzonki lokalnych władz tak naprawdę. Także tego nie nosiłem, bo nie byłem pewien, którędy by ta trasa miała biec. No i zaczął następować powolny zmierzch tramwajów, tak ale na skutek postępu technicznego po prostu zaczęła wychodzić ich anachroniczność, tak? Tutaj zaczęła się wychodzić sprawa tego monopolu. No bo monopol był przyznany na 100 lat. Czyli to oznaczało, że przez 100 lat EWS, czyli do końca lat 90. XX wieku, tak? Że EWS będzie zarządzał komunikacją generalnie. Nie chodziło o tramwaje, chodziło o komunikację generalnie. I EWS był producentem prądu. A tymczasem zaczęły wchodzić pojazdy silnikowe, które były szybsze, które były tańsze, nie wymagały budowy torowiska, nie wymagały budowy trakcji elektrycznej, nie zajmowały części ulic, więc były lepsze, no ale WS nie zgodziłby się na zamianę całkowitą, tak, tramwajów na autobusy czy omnibusy, no bo sam produkował prąd. I sposób zarządzania siecią tramwajową budzi coraz większe kontrowersje. Pojawiały się różne propozycje usprawnienia. Na przykład w 1929 roku powstał pomysł utworzenia przystanku tramwajowego tuż obok kina Kapitol. On był przez EWS odrzucony, ponieważ stwierdzono, że akurat na tym odcinku Platy Głowacki i tam dalej Aleją Wyzwolenia tramwaj jedzie dość szybko. Na co narzekano, że wszędzie jeździ wolniej, tak? Więc jakby tam zbudować przystanek, no to tramwaj musiałby tam zwalniać. W 1930 roku Komisja Transportu przy Wałbrzyskiej Magistracie zażądała zmiany ruchu tramwajów, czy częstotliwości ruchu tramwajów z 15 do 7,5 minut, tak? Na wszystkich odcinkach, ponieważ taki ruch już obowiązywał od kilku lat na odcinku Rynek-Streckenbach-Weise, czyli tak mniej więcej na granicy Starego Zdroju i Pieskowej Góry, tak mniej więcej. No ten projekt odrzucono, WR go odrzucił. Uzasadnia to tym, że była po prostu niewielka frekwencja na wszystkich liniach tramwajowych i tak na przykład stwierdzono, że dalej nie dość dawna używano jedynie 53% dostępnych miejsc. Ktoś to pomierzył przez parę dni, tak wyszło, że 53% dostępnych miejsc stojących i siedzących było używanych. Na linii do Podgórza 75 000 miejsc dostępnych, 35 000 było pustych w czasie, jak robiłem te pomiary. Więc z tego względu po prostu odrzucono ten wniosek, bo stwierdzono, nie ma takiej potrzeby, że tramwaj jeździł tak często, skoro jeździ tak mało ludzi. Od 15 czerwca 1931 roku zlikwidowano połączenia nocne z powodu niskiej frekwencji, a od sierpnia 1931 roku 7,5-minutowy ruch został ograniczony do odcinka Rynek, Dworzec na Starej Zdroju, tak? I także ograniczono połączenia nocne. Tramwaj nadal jeździł z tą samą prędkością, co na koniec XIX wieku, tak? Czy tam mówiłem, że 26 minut. Przewodniczący gminy Szczawienko, Fałk, on się nazywa Fałk, napisał na łamach lokalnej gazety Neue Tageblatt w 1930 roku artykuł, w którym narzekał, że czas dojazdu ze Szczawienka do Placu Grunwaldzkiego wynosi od 45 do 60 minut, czyli tyle samo, ile samochody do Wrocławia. Tak i on sugerował, żeby na próbę wprowadzić na jakiś czas omnibus na ten odcinek i zobaczyć, co jeździ szybciej. Czy tramwaj, czy omnibus. On jak odpisał, że nie wiadomo skąd V wziął te dane, ponieważ motorniczy mierzyli to przejazd tam w zeszytach zapisywali, no i wyszło, że przejazd wynosił 26 minut. Czyli tak było powoli, no bo tak jak mówiłem, to był ten sam czas dojazdu co w 1898 momencie powstania tej linii, bo mówimy o roku 1930, czyli po ponad 3 dekadach nic się nie zmieniło. No i tak naprawdę to narzekanie Fałka nic nie przyniosło wtedy. No rozwijały się oczywiście inne środki komunikacji. EWS mógł w ten sposób funkcjonować jedynie dzięki tej koncesji, którą przyznano na 100 lat, tak? Aczkolwiek no to właśnie uniemożliwiało rozwój
innych połączeń komunikacyjnych na tych odcinkach, gdzie już tramwaje jeździły. Tak, no i to było głównym powodem narzekań. Tam też, no, też pisano, że tramwaje ciągle się spóźniają, co trochę przeczy tej niemieckiej punktualności, tak a propos tych stereotypów. Oczywiście zaczęły się też rozwijać konkurencyjnej środki transportu, ponieważ nie wszędzie tramwaj dojeżdża. No i na przykład właśnie rozwinięto połączenie, jako pierwsze połączenie minibusowe dojeżdżało z Wałbrzycha do Puścinowej. Zresztą później zbudowano linię tramwajową. No potem zbudowano połączenie do Boguszowa. Tak, Boguszów bardzo potrzebował tego transportu, żeby się w ogóle mógł to rozwijać. Nie tylko po to, żeby tam górnicy dojeżdżali do pracy, ale też żeby ściągać nowych mieszkańców do miasta. Bez połączenia to było trudne. Tak, bo miasto nie miało dogodnego połączenia komunikacyjnego z Wałbrzychem. Do Wałbrzycha się jeździło na zakupy, tak, bo w Wałbrzychu było dużo sklepów, takich, których nie było w Boguszowie, czy w innych miejscowościach. Część ludzi dojeżdżała do szkoły, także to brak tego połączenia był dużym utrudnieniem. No i też turyści nie mieli jak dojechać do Boguszowa niż pociągiem, tak, a nie każdy miał możliwość dojazdu pociągiem. To połączenie, jak mówiłem, ono Boguszów tak dość szerokim łukiem mijałem, tak. Żeby dojechać z Boguszowa do Wałbrzycha pociągiem, to trzeba dojechać 40 parę minut. Na Stary Zdrój, tak, tam dworzec. Ktoś nawet policzył w latach 20., że młody człowiek, który zbiegł z rynku w Boguszowie do rynku w Wałbrzychu, biegł w tym samym czasie, co jechał pociąg z Boguszowa do Wałbrzycha, na Stary Zdrój. Więc to miało udowodnić, że połączenia kolejowe były nieefektywne. To połączenie omnibusowe, które jeździło z Boguszowa w stronę Wałbrzycha, ono pierwotnie mogło dojeżdżać właśnie tylko do Placu Darowskiej, czyli tam, gdzie dojeżdżał tramwaj, natomiast w roku 1932 MWE zgodził się na przedłużenie tej linii do samego Wałbrzycha, więc już nie trzeba było się przesiadać co na tramwaj, a w 1934 roku przedłużono tę linię omnibusową do Gorsi Czarnego Boru, bo tam też mieszkało sporo górników, którzy dojeżdżali do pracy w kopalniach wałbrzyskich, więc im ten omnibus był potrzebny. On ogólnie był popularnym środkiem transportu. Chociaż nie przetrwał wojny, bo po wojnie wiem, że jakiś czas te autobusy tam nic nie jeździło w Boguszowa czy Gorsi, więc tam w prasie pisano, że postulowano utworzenie połączenia, ale to w latach 40. jeszcze nie nastąpiło. Nie wiem kiedy dokładnie, ale nie w latach 40. Natomiast wiemy także, że omnibus kursował z wałbrzyskiego rynku do Gaju, chociaż to była właśnie linia obsługiwana przez EWS. Być może był jakiś eksperyment, to jeszcze trzeba doczytać, ale on zresztą nie było rentowne. Czytałem, że w latach 30. pisano, że to było bardzo nierentowne połączenie. Więc EWS być może tak właśnie, jak mówiłem, eksperymentalnie wprowadził taki omnibus, ale raczej zadowolony z tego omnibusu nie był. No i ciąg dalszy narzekań. No to choćby przykładem takich narzekań była ta zmiana rozkładu jazdy, którą wspomniałem, z 15 sierpnia 1931 roku. To już jak mówię, jest zredukowano przez połączeń. Tam po 22 tramwaje jeździły co 30 minut, a od 23 do godzin nocnych już tylko co godzinę, tak? No też tak sobie, że dzisiaj te pojazdy komunikacji miejskiej, żeby też czasami co pół godziny albo co godzinę ich narzeka. No ale też trzeba pamiętać, że nie było samochodów w takiej ilości jak dzisiaj. Transport samochodowy był o wiele mniej powszechny. Alternatywą był rower tak naprawdę, albo jakaś furmanka. No przeciwko tej zmianie protestowano, były liczne artykuły w lokalnej prasie, ale to nic nie dało, bo EWS wysłało ten swój plan do rejestru, tak naprawdę, nawet nie do Magistratu Wałbrzyskiego. Tak ważna zmiana, a Magistrat Wałbrzyski był tutaj niedecyzyjny, totalnie niedecyzyjny. A rejencja to po prostu zaakceptowała, bo to się opierało wszystko na jakichś tam statystykach, ilu ludzi jeździ tramwajami. Po prostu wyszło, że nie ma sensu utrzymywania tak częstych połączeń. No i teraz przejdźmy do kolejnego tematu, czyli próby likwidacji tramwajów. Już w latach 20. było widoczne, że pojazdy silnikowe mogą osiągnąć o wiele większą prędkość niż tramwaje elektryczne, a właśnie o prędkość chodziło, tak? No ale jak już wspomniałem, ten przynajmniej monopol WS, czy wcześniej tak, no uniemożliwiał taką zmianę.
Stan finansowy NECAG się pogarszał, bo w 1939 roku NECAG zanotował 1 000 000 marek straty, a to z kolei właśnie uniemożliwiało modernizację infrastruktury, która była stara. I tak na przykład średni wiek toru wynosił po 20-30 latach. To był średni wiek, bo były też odcinki, które pamiętały po początki tych linii tramwajowych, tak? Czyli koniec XIX wieku. Średni wiek wagonu wynosił 43 i 33 lata. I też te wagony były stare. W latach 40. XX wieku próbowano usunąć monopol, to naziści próbowali, ale no, doszło wtedy do serii spotkań władz lokalnych, rejencji, władz Rzeszy i EWS. Argumentami na rzecz likwidacji tramwajów było to, że torowiska i trasa elektryczna zajmowały części tak wąskich ulic, co przy ciągle rosnącym ruchu było problemem, bo stwarzało niebezpieczeństwo, zwłaszcza na zakrętach. Działalność górnicza powodowała, że tory były regularnie uszkadzane, trzeba było je naprawiać. Torowiska ich zapadały razem z zapadającym się gruntem. I cierpiał także na ten tabor, tak, którego część jeszcze pamięta końcówkę XIX wieku, tak, to pozostanie do lat 50. XX wieku, tak, z czasów polskich. No i o przewidzianych opadach śniegu torowisko trzeba było odśnieżać, żeby tramwaj mógł przejechać, tak, i to w czasie wojny był problem, bo część pracowników EWS było powołane do wojska i właśnie trzeba było wojsko używać, żeby kwestionowało dobrze, tak, żeby torowisko odśnieżyć. No i tramwaje były powolne, w związku z czym czas pracy, czas dojazdu do pracy po prostu się wydłużał z tego powodu. No EWS, jak już mówiłem, nie zgodziłby się na autobusy, ponieważ produkował prąd, więc wymyślono wtedy kompromis, tak, że może wprowadzimy trolejbusy zamiast autobusów, zamiast tramwajów. Trolejbusy były gorsze od autobusów, a lepsze od tramwajów. Więc to był taki kompromis. Nikt nie był zadowolony z sposobu, w jaki EWS zarządzał komunikacją publiczną, więc pojawiły się wtedy koncepcje, żeby zarząd komunikacją został przejęty przez władze publiczne, czy tam przez te władze miejskie, czy gminne, czy powiatowe, ale jego wtedy nie zrealizowano. No i właśnie wtedy wymyślono, żeby zbudować linię tramwajową na odcinku Szczarno-Zdrój, Plac Głowacki, Podgórze. Okazało się jednak, że Szczarno-Zdrój takiego rozwiązania nie było zainteresowane, bo stwierdzono, że to zakłóci życie w kurorcie. No i z tego powodu trasę zmodyfikowano. Ona miała przebiegać pierwotnie z Placu Głowackiego do Podgórza, a później wymyślono jeszcze, a to puśćmy tę trasę jeszcze Rzeszna Wielka do Placu Głowackiego. I tak powstało pierwsze połączenie trolejbusowe. Ono się trochę przedłużało, oczywiście jego budowa, bo oczywiście nie było taboru trolejbusowego, bo wiadomo, trwała wojna, więc produkować czołgi, samoloty, a nie trolejbusy. Też przedłużały się negocjacje między EWS a gminami, tak? Czy tam Szczarno-Zdrój też musiał negocjować, bo trasa biegła przez Pieskową Górę, a Pieskowa Góra była tą częścią Szczarna. No i ta pierwsza linia została utworzona, czy otwarta w październiku 1944 roku, czyli de facto parę miesięcy przed zakończeniem wojny. No i tramwaje po 1945 roku. Jak one funkcjonowały? Teoretycznie przejęcie władzy przez Polaków powinno rozwiązać ten dylemat, ten monopol, tak? Jaki Niemcy dali dla EWS. No ale okazało się, że powstały nowe dylematy. Tak? Miasto przejęło pierwotnie przedsiębiorstwo komunikacyjne, ale ono już kilka miesięcy po przejęciu władzy przez Polaków w czerwcu 1945 roku zostało znacjonalizowane, przyszło pod zarząd Zjednoczenia Energetycznego z siedzibą, z lokalną siedzibą w Wałbrzychu i pod zarząd miasta wróci dopiero w roku 1948, kiedy już będzie bardzo nierentowne. W pierwszych latach wojennych tam wielkich zmian nie było w organizacji, może poza tym, że wprowadzono numerację, wprowadzono też podział na mniejsze odcinki, czy tam już był odcinek Plac Głowacki Sztabno, Plac Głowacki Szczawienko, Plac Głowacki Podgórze, tak, bo wcześniej to tam były te odcinki
Czarnozdrój, Podgórze, Sobiecin, Stawienko, taki, to też dyktował ceny biletów. Także narzekano, że ten nowy podział tak naprawdę to chyba służy tylko temu, żeby zwiększyć przychody z biletów tramwajowych, tak przynajmniej w prasie pisano. No, oczywiście nadal narzekano na tramwaje, każde spóźnienie w Obrzychu można było tłumaczyć tramwajem, tramwaje były zatłuczone, zmieniały się do wiele gorsze, tak pisano w prasie. Przygnęło nawet do nich miano mordownie na kółkach z powodu wypadków śmiertelnych, które miały miejsce właśnie z udziałem tramwajów. I doszły tylko nowe przyczyny wypadków, tak? I do tych przyczyn zaliczono brawurową jazdę motorniczych, brak przepisów drogowych i jazdę pasażerów na stopniach tramwajów. Tutaj dodałem tekst z tygodnika Wałbrzych z 14-23 sierpnia 1947 roku pod tytułem Nie zabijaj, tak? On jest bardzo ciekawy, bo on właśnie pokazuje, w jaki sposób funkcjonowały tramwaje właśnie w roku 1947. Przeczytam fragment tego tekstu. Trochę przybliżyć do punktu. On zaczyna się listem od czytelnika tygodnika Wałbrzych. Powtarzające się nagminnie w ostatnich czasach wypadki tramwajowe na terenie naszego miasta dają bardzo wiele do myślenia. Szafowanie życiem ludzkim przez niedbałość, opieszałość i brak poczucia odpowiedzialności powinny być bezwzględnie wykorzenione z naszego życia społecznego. Nad zabijaniem i kaleczeniem Bogu ducha winnych obywateli nie można i nie wolno przejść do porządku dziennego. Mówi się wiele, że zawód tramwajowy jest stary, nie nadający się do użytku, że brak szyn tramwajowych, że zawodzą hamulce itd. itd. To jest może pośrednią przyczyną, bezpośrednią jednakże jest właśnie to, że personel tramwajowy, a przede wszystkim motorniczy, nie bacząc na wszystko, uprawiają kawalerską jazdę, pewno stałe piszyje, aby pokazać brawurę. To się smutnie. Niejednokrotnie pasażerowie zwracają się do prowadzących wozy, aby jechali powoli, przeważnie na zakrętach. Zawsze ta sama odpowiedź i metrykowanie co tam, rację umiera, nic nie będzie. I to właśnie nic nie będzie jest powodem katastrof tramwajowych, łamania rąk i nóg i śmierci. Wstrząsający w swych skutkach wypadek na placu Grunwaldzkim, śmierć młodej obywatelki przy ulicy Roli Żymierskiego, oto plon kilkudniowy brawurowej jazdy niepoczytalnych motorniczych, którym obce życie ludzkie, kalectwo i dbałość o wybierzone im wozy. Dyrekcja powinna raz wreszcie zrozumieć, że opinia publiczna milczeć nie będzie i nie wolno jej milczeć. I dyrekcji tramwaji nie wolno się nie liczyć z opinią publiczną, bo służy ona interesom wszystkich ludzi. Poza tym, dlaczego w takim miejscu jak Wałbrzych, gdzie ruch jest bardzo duży, nie ma regulacji ruchu? I kto i od kogo to zależy? Regulujący ruch milicjanci na pewno by przyczynili się do zmniejszenia całkowitego wyeliminowania wypadków najeżdżania samochodów i motocykli na wozy tramwajowe i odwrotnie. W tak ruchliwym punkcie jak Plac Grunwaldzki, Plac 3 Maja, obecnie to jest Plac Tuwima, Rynek i w ogóle skrzyżowanie ulic bezwzględnie musi być regulacja ruchu. To jest kardynalny obowiązek organów władzy bezpieczeństwa. Należy nie zwlekając przystąpić do tego. W dużej mierze winna jest także nasza publiczność, która dosłownie oblepia wozy tramwajowe, nie stosując się do istniejących przepisów. Lotne patrole milicji, wysokie grzywny, nie 20 lub 50-złotowe, na pewno by ukróciły niesforność i brak poczucia obywatelskiego naszej publiczności. Nie zaszkodziłoby również zastosowanie na wzór Wrocławia nauki chodzenia 1 tydzień. Ojcowie miasta, milicja obywatelskie, sowietna dyrekcja tramwaj, niech pomyślą nad tym zagadnieniem. No i tutaj dalszy ciąg tego. Redakcja zasadnicza się zgadza z tymi tezami. Tutaj na przykład jest mowa o starzeniu się wozu na drodze z dworca na Podgórzu na kierunku ulicy Niepodległości. Katastrofa na przejeździe przez tory kolejowe gdzie to było? Na linii dwójki. Napad piątki na budynek MO na placu 3 Maja. Zderzenie z trolejbusem na placu Grunwaldzkim. Oprócz tego drobiazgi wykolejenia. Tak, to nie wiem, czy jest drugie takie miasto w Polsce o tak wspaniałym rejestrze katastrof tramwajowych jak Wałbrzych.
Więc narzekano tak samo jak i przed wojną. Wiele się w tej kwestii nie zmieniło. No, w planie 5-letnim planowano zlikwidować tramwaje i zastąpić je trolejbusami. Tutaj załączyłem tekst z Wałbrzyskiego Słowa Polskiego z 30 maja 1949 roku, który to właśnie zapowiadał te plany. Aczkolwiek ten plan był realizowany bardzo porno. Najlepszym tego dowodem był fakt, że w roku 1955, czyli de facto ostatnim roku tego planu, nadal planowano użyć 49 wozów tramwajowych, 19 trolejbusów i 6 autobusów, czyli te wozy tramwajowe nadal były podstawowym środkiem transportu. Natomiast w roku 1956 planowano wzrost połączeń komunikacyjnych, liczby przewożonych pasażerów o prawie 2 miliony, z czego na tramwaje ten wzrost miał wynieść 1,5 miliona. Także nadal tramwaje był głównym środkiem transportu. To wynikało z tego, że zamiana tramwajów na trolejbusy wymagała inwestycji. Wtedy Wałbrzych był miastem mocno doinwestowanym, zresztą przez PRL, ale wtedy bardzo, chyba nawet bardziej niż w późniejszych dekadach. No i z tego to wynikało, tak? Trolejbusy były bardziej popularne, bo jeździły szybciej, były bezpieczniejsze, ale ponieważ było ich mało, to były bardzo zatłoczone. No i ostatecznie tramwaje zlikwidowano, to dopiero w roku 1956, tak? Chociaż też stopniowo. W 1959 roku zlikwidowano trasę z Placu Grunwaldzkiego do Szczawienka. Proszę zobaczyć, że te linie tramwajowe i trolejbusowe jeździły równolegle. Tak, bo trolejbus już tam jeździł od roku 1944. Do Sobięcina, do Rusinowej z Rynku zlikwidowano trasę w roku 1961, w 1963 z Rynku do Sobięcina i w 1966 do Szarna. Taki można powiedzieć paradoks, bo przecież linia trolejbusowa miała być do Szczarna już w roku 1943-1944, a ostatecznie tramwaj jeździł tam najdłużej z wszystkich połączeń tramwajowych w regionie wałbrzyskim. No i teraz pytanie, czy tramwaje w powiecie wałbrzyskim były dobrym rozwiązaniem? No w mojej ocenie wprowadzenie tramwajów jako środka transportu publicznego było dobrym rozwiązaniem, wybrano tramwaje elektryczne, aczkolwiek przyznanie tego nieszczęsnego monopolu na 100 lat było złym rozwiązaniem, spowodowało, że zabetonowano de facto rynek. Nie udawało się w kolejnych latach wprowadzić jakichś nowinek technicznych, co powodowało, że Neukach czy później WS nie potrafiły tego modernizować, były nierentowne. No i to wpłynęło niestety na to, że te połączenia były bardzo, bardzo złe, źle zorganizowane. Więc powinniśmy żałować, że tramwaje w powiecie wałbrzyskim zostały zlikwidowane. No w mojej ocenie nie. Nie powinniśmy zdecydowanie żałować, że tramwaje były zlikwidowane. Gdybyśmy tych tramwajów się nie pozbyli do dziś, to mielibyśmy bardzo długi czas dojazdu do pracy i do szkoły. Drogi w Wałbrzychu w powiecie były wiecznie zakorkowane, ponieważ linia była jednotorowa, były mijanki, więc to już się korkowało w latach 40 i 30. No, pomyślcie sobie, co byłoby dzisiaj. Dzisiaj po prostu trzeba byłoby te torowiska usunięć z ulic, gdyby te tramwaje miały jeździć po Wałbrzychu gdzieś tam po okolicy. No i dochodziłoby do częstych wypadków z udziałem tramwajów, w tym śmiertelnych, tak? Że w mojej ocenie autobusy są najlepszym rozwiązaniem, chociaż te zdania są podzielone i tam wtedy jak był ten wykład, właśnie ludzie mówili, że przecież jest postęp techniczny w miastach takich jak Liberec, też jest teren górzysty, tramwaj jeździ i świetnie sobie radzi. No to wymagałoby jednak moim zdaniem dużych nakładów inwestycyjnych. Nie wiem, czy byłoby to połączenie rentowne, czy ono byłoby tanie przede wszystkim, tak? To też ma znaczenie. Autobus jednak też potrafi być ekologiczny, to nie tylko tramwaj, który jest na prąd. Więc w mojej ocenie tramwaje dobrze zniknęły, tramwaje z ulic Wałbrzycha i w ogóle regionu. Zamieściłem bibliografię, czyli całą tą literaturę i archiwalia, z której korzystałem przy tworzeniu tej prezentacji. No oczywiście zachęcam do śledzenia Wałbrzyskiego Portalu Historycznego na Facebooku i wspierania Nowej Kroniki Wałbrzyskiej. Trwają prace nad 12 tomem, więc gorąco zachęcam. No to były pytania i dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
tego pierwszego nagrania na kanale Wawryski Portal Historyczny. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym nagraniu.